Witajcie w 16 odcinku z serii od zera do automatycznego domu. Dzisiaj pokażę Wam, jak dodać odrobinę magii do Waszego inteligentnego domu, integrując sztuczną inteligencję Gemini od Google z Home Assistant, całkowicie bezpłatnie. Wyobraźcie sobie, że za każdym razem, gdy skończy pracować pralka czy zmywarka, dostajecie komunikat w głośnikach od Waszego asystenta o tym fakcie z małą dawką humoru albo ciekawym faktem. A może rano obudzi Was nie tylko zapach świeżej kawy, ale i Wasz asystent, który opowie o pogodzie, aktualnej temperaturze w domu i podrzuci coś interesującego z sieci, a na koniec rzuci sucharem na dobry humor. Brzmi nieźle. W tym filmie przeprowadzę Was krok po kroku przez cały proces konfiguracji i pokażę, jak wykorzystać Gemini do takich codziennych zadań. SmartTube zaprasza, rozważ subskrypcję. Zaczynamy. No i po tym optymistycznym wstępie możemy już zacząć, ale na początku powiem Wam, że pamiętajcie, że chcemy korzystać z darmowej wersji Gemini, czyli nie oczekujmy zbyt wiele. No jest to na pewno coś, co działa, nie jest to idealne, ale wydaje mi się, że robi to, co powinno. Więc zacznijmy od tego, że jesteśmy w Home Assistant, no i najpierw gramy Gemini do naszego Home Assistant, więc żeby to zrobić, to przechodzimy do ustawień, potem integracja i tu jak jesteśmy w integracjach, to klikamy dodaj integrację, no i wpisujemy Google. Jak jesteśmy w Google, no to wybieramy Google Generative AI i co potrzebujemy? Potrzebujemy klucz API i teraz, żeby otrzymać ten klucz API, to oczywiście musimy mieć konto Google'a i podpiąć się pod Gemini. Więc co robimy, to ja jeszcze tego nie robiłem, więc klikam here, żeby dostać ten klucz. Oczywiście musimy tutaj zaakceptować, akcept i ja tu jestem zalogowany na mój SmartTube, więc co robimy, to klikamy Create API Key, trochę trzeba poczekać, no i dostaję od razu klucz i go możemy skopiować i to automatycznie otworzy się Project Number i no tutaj nie będziemy nic, żadnych kosztów przypisywanych, bo po prostu mamy to darmową wersję, więc to nie musimy się nic tutaj bać. No i jak już mamy ten klucz, wchodzimy z powrotem do Home Assistant, no i tu wklejamy nasz klucz i zatwierdź. I od razu tu możemy wybrać obszar, tu u mnie to będzie Home jako taki generalny i zakończ. No i już mamy to. I jak już dodaliśmy integrację, no to możemy już używać nowych serwisów, no i wtedy po prostu możemy już wysyłać zapytania. No i to było wszystko, żeby dodać ten nasz chatbot, czy ChatGPT. Niektórzy generalnie na to tak nazywają wszystkie AI, więc powiedzmy mamy nasz ChatGPT, no i zaczniemy z niego korzystać. No, na początku, jak będziemy wysyłać jakieś prompty, czyli te zapytania, no to odpowiedź najlepiej, żebyśmy gdzieś sobie zapisali i do tego ja proponuję Wam stworzyć w ustawieniach pomocnicy i tutaj utworzyć pomocnika, no i to byłoby na przykład pomocnik, oczywiście musi być tekstowy, więc pomocnik tekst i tu nazwa, ja zrobię home i morning routine, może nawet takiego i jeśli chodzi o ikonę, to na przykład, nie wiem, też być morning o sunrise. No i wybieram sobie ikonkę i teraz tak, minimalna długość może być 0, maksymalna długość tego tekstu, więc tutaj jak będziecie tworzyć na przykład zapytania, to tam dobrze po prostu napisać, ile tego tekstu ma być, więc ja na przykład tutaj wpiszę w 500 znaków i utwórz. Ok, i mamy teraz pomocnika, tutaj będziemy go widzieć, home morning routine i jest aktualny, nic tutaj nie ma, stworzone 13 sekund temu, więc wszystko działa. Jeszcze przed przejściem do tworzenia skryptu, gdzie wykorzystamy Gemini, to jeszcze jest dosyć istotna rzecz, że Gemini można troszeczkę dostroić do swoich potrzeb i wchodząc do ustawień i w Google Generative AI klikamy w konfiguruj i normalnie mamy tu włączone Recommended Model Settings i nic tu za dużo nie ma. No tutaj możemy jedynie wpisać, jak chcemy, żeby nasz asystent się zachowywał i co możemy również zmienić. Możemy tam napisać, żebyś, nie wiem, udawał Batmana i odpowiadał w jego stylu. A tutaj standardowo jest coś napisane, żeby to właśnie były prawdziwe rzeczy, które są odpowiadane, no i żeby to był tekst prosto
i żeby przychodził do meritum w jego odpowiedziach, więc tu jest to standardowo wpisane, możemy to zmienić, ale jeżeli weźmiemy, odklikniemy Recommended Model Settings, klikniemy zatwierdź, no to mamy trochę możliwości. Możemy wykorzystywać różne Gemini, różne modele, które są na przykład jeszcze w beta. Jeżeli mamy wykupione Pro, to możemy sobie wziąć Pro i tutaj również to standardowo jest już wpisane, temperatura 1 i top P jest akurat też jakiś wysoki numerek. No to te dwie rzeczy głównie wpływają na to, że te odpowiedzi są kreatywne. Jeżeli na przykład byśmy wzięli temperaturę na mniejszą, to wtedy to one są bardziej jak to mówię, deterministyczne i na przykład pytając się o jakąś, nie wiem, jakiś żart, jakąś ciekawostkę, no to oczekujemy, że właśnie powinien być kreatywny, czyli nie powinien powtarzać tych samych odpowiedzi. Ja akurat właśnie miałem z tym problem i pomimo takich ustawień, to i tak działanie moim zdaniem tej integracji jest takie, że jeżeli zadajesz te same konkretne pytanie, to on po prostu to będzie powtarzał to samo. Dlatego w pytaniu, w promptach, które będziemy wysyłać do Gemini, musimy zawrzeć jakąś randomową na przykład liczbę i to już zmienia wtedy odpowiedź i dla mnie to zadziałało i dlatego Wam też to pokażę, żebyście też tak zrobili, a bez tego też zobaczycie, co wtedy nam ten Gemini wypluwa. Więc dobra, to te ustawienia tu zostawiam. Możecie również sobie popatrzeć coś na innego, ale wydaje mi się, że to było najważniejsze. No oczywiście w opisie linku w opisie filmu dam link do Gemini, gdzie jest opisane w Home Assistant, jak to działa i jakie są ustawienia i możecie sobie popatrzeć, ale nie wiem, pierwsze lepsze, czy powinny być jakieś, chcesz blokować jakieś rzeczy, które są, nie wiem, obraźliwe. No i nie wiem, jest block sam, czyli nie wiem, jakieś tam będą zablokowane. Nie wszystko, ale będą blokowane. Ok, dobra, to zatwierdziliśmy to i teraz możemy przejść do ustawień, automatyzacji oraz sceny, skrypty. No i tworzymy nowy skrypt. I utwórz nowy skrypt. I jeszcze nie zrobiłem filmu o tym, jaka jest różnica między automatyzacjami, skryptami i scenami, ale tutaj do nas pasuje skrypt, będziemy go odpalać i chodzi nam o to, będziemy go odpalać na żądanie i jeszcze chodzi nam o to, żeby te elementy w skrypcie były wykonywane po kolei. Więc co chcemy najpierw zrobić? Dodajemy akcję i pierwsze to wystarczy, wpiszemy Google Generative AI, Generate Content. Mamy również możliwość tworzenia akcji, która jest podobna. Wpiszemy Conversation, rozmowa, proces. I teraz tak, między Google Generative AI a tym rozmowa, proces jest taka, że tutaj rozmawiamy o rzeczach, czyli w tym Google Generative AI nie ma wiadomości, on nie ma wiedzy o naszych encjach z Home Assistant. Tutaj jak już rozmawiamy, to już to ma i możemy do tego dogrywać rzeczy, które mają być widoczne, czyli jak mamy każdą encję, to możemy w nią wejść i na przykład powiedzieć, nie wiem, że to ma być dostępne dla AI. I najlepiej wtedy, żeby jeszcze te wasze nazwy tych encji były znaczące, żeby po prostu AI, żeby ta sztuczna inteligencja potrafiła to rozczytać i wasze pytania powinny być wtedy też tak skierowane, nie wiem, światła. To widziałem, że to działało. Jakieś pytałem o światła, które są włączone, wypisywało mi, więc tutaj również gra rolę, jak jest coś zapisane i na przykład jak powiedzieć, jakie są światła włączone, no to wtedy on, tutaj zakładam, że sprawdza po domenie tej encji, ale na przykład wypisze wam nazwy tych światła, więc jeżeli macie jakieś tam dziwne nazwy, no to te dziwne nazwy będą wypisane, a potem na przykład mogą być powiedziane na waszych głośnikach. Bo również pokażę wam, jak wybrać text to speech, czyli takie TTS tak zwane. Kolejną rzeczą jest to, że rozmowa, proces możemy sterować naszymi encjami. Więc tu mamy o wiele większą moc, więc ja na przykład nie chcę z tym rozmawiać, bo nie wiem, jeszcze coś się nieciekawego stanie, więc tutaj
będziemy omawiać tą rzecz i tu Wam pokażę, jak to używać, więc to sobie usunę. No i tu co robimy, to mamy możliwość, żeby wpisać tekst, ale również możemy dodać jakiś obrazek. Jeżeli na przykład chcemy, żeby ten obrazek został opisany, no to tutaj dodajemy go, piszemy coś, żeby nam opisał, znalazł coś i tyle. Ale to będzie może w późniejszym etapie. Na razie przejdziemy do prostych tutaj promptów. No i pierwszy prompt, jaki zrobimy, to na przykład co sądzisz o Home Assistant? I tu jeszcze musimy dostać napisz maksymalnie 250 znaków, ponieważ nasz input tekst może przyjąć co najwyżej 255 znaków. No i tutaj zmienne odpowiedzi, czyli do czego ma to przypisać tam odpowiedź. Tu mamy generated content, możecie sobie coś innego zapisać. No i zapisujemy ten skrypt. I teraz ja proponuję Wam, żebyśmy przeszli do edycji w YAML i tutaj po wygenerowaniu tego możemy to gdzieś przypisać. Teraz trzeba dodać jeszcze jedną akcję, czyli przypisanie do input text, który stworzyliśmy, pomocnika, przypisanie tej odpowiedzi. I ten kod Wam oczywiście wkleję chyba na mojej stronie albo może w opisie filmu, ale to jest po prostu input text set value, data entity ID to jest właśnie ten pomocnik i co mamy przypisać, to jest właśnie generated content, które tutaj mamy w wcześniejszej akcji. Jak to mamy, to zapisujemy i możemy uruchomić już skrypt, nawet bez wchodzenia w ten input text. Możemy kliknąć w ślady i tutaj przejść na drugi krok i widzimy, co powinno zostać przypisane do naszego input tekstu. No i tu mamy Home Assistant, potężne, otwarte, elastyczne rozwiązanie do automatyzacji domu. Bardzo ciekawe, ok? Czyli działa. No i teraz, czy to się przypisało, bo tutaj nie widzimy, czy to się przypisało, czy nie, więc przejdę tutaj do narzędzia deweloperskie. Mam tutaj już przygotowane i widać, że input text Home Morning Routine ma tutaj to wpisane. I tutaj widać, że troszeczkę jest formatowania i to możemy wyeliminować poprzez dodanie przy generated content takie coś. Teraz uruchom, takiego jeszcze spróbuję. Wydaje mi się, że udało mi się to zrobić, żeby nie było tego tekstu. Ok, i mamy to. Czyli teraz, nie wiem, zapisałem prosty format tekstowy bez udziwnień. Może prosty format tekstowy wystarczy, ale tutaj widzicie, mamy już bez tych tekstów, bo jeżeli byśmy przesłali to do powiedzenia na przykład na naszych głośnikach, no to wtedy by ten głośnik też powiedział ten tekst, nie wiem, /n, coś takiego by też było wypowiadane, więc teraz widzimy, że to bardzo dobrze działa. No i mamy co chcieliśmy. No i teraz to jest bardzo proste zapytanie. Jeżeli chcemy jakieś dłuższe zapytania, no to tutaj musimy wstawić znak większy i myślnik, enter i 2 wcięcia i to tak możemy zrobić. No i mam już tutaj kolejny mój prompt. Ten jest już, jak widzicie, bardziej skomplikowany. Co robię, to mówiłem Wam, że czasami trzeba dopisać coś, jakąś inną, randomową rzecz do zapytania, która po prostu powoduje, że to zapytanie jest inne. I tutaj właśnie to wykorzystuję. Nie wiem, czy Wy macie też mieliście takie problemy, ale po prostu czasami moje zapytanie, jak przykład pytałem się o żart, powtarzał mi ten sam. I to, co dodałem, to właśnie jest ta randomowa liczba, która powoduje, że to jest inne zapytanie, plus mówię o tym, że nie chcę mieć tego samego interesującego faktu, który gdzieś jest zapisany. I tutaj na przykład mam ten Home Morning Routine, to akurat przy moich testach to używałem, ale tu możemy użyć coś innego i tutaj używam po prostu poprzednią odpowiedź Home Morning Routine, czyli tutaj, gdzie potem to zapisujemy i tu piszę, napisz zupełnie inny interesujący fakt. Oczywiście te znaki po polsku, bez emoji, ma być wszystko w jednym akapicie, nie używaj znaków następnego wiersza, prosty tekst. Wydaje mi się, że tak dosyć dosłownie jest, ale no można tyle napisać, więc na pewno ten tekst wtedy będzie w tej formie, jaką chcemy. No, możemy to zrobić dłuższe, ale widzicie, że tutaj wykorzystujemy aż 5 rzeczy ze statusów, ze stanów naszych sensorów, naszych encji i tworzymy jedną randomową. I dobra, to jak już mamy, to możemy zapisać skrypt i uruchom skrypt. I teraz wyzwoliliśmy to, możemy pójść w ślady i przejść dalej i zobaczyć. Dobry poranek, dzisiaj czeka nas pogodny, częściowo chmurny dzień, -4 do 12 stopni. I to jest dzisiaj, zakładam, że po prostu było słońce i dlatego tyle stopni to pokazuje. Przyjemna temperatura w domu, ciekawostka, niedźwiedzie polarne mogą biegać z prędkością. Ok.
Teraz mamy tą ciekawostkę i teraz jakbym odpalił jeszcze raz, co się stanie? Ta ciekawostka znowu będzie taka sama. Czy wiesz, że pingwiny cesarski, widzicie, jest inna, dlatego warto dodawać te rzeczy i to ja z mojego doświadczenia zauważyłem, że to generuje wtedy inne rzeczy. Nie powtarzają się one po prostu tak często. Pewnie będzie tak, że coś się powtórzy, ale no w moim przypadku to już naprawdę do minimum powoduje, że te rzeczy się powtarzają. No i dobra, i to mamy i teraz zapisaliśmy to i to bardzo ładnie wszystko działa. Z takim czymś, czyli z takim tekstem możemy wiele rzeczy zrobić ciekawych. No, na razie tego nie będę pokazywał, wydaje mi się, że zrobię to jako osobny film i tam przejdę do omówienia, dodania nowych TTS, czyli text to speech i to tam bym wam opowiedział, jak to dodać i mieć na przykład różne głosy, różne języki. Póki co to jeśli chodzi o tą część, to by było tyle i tutaj chciałem wam właśnie najbardziej skupić się na tym, żebyście mogli dodać sobie jakąś sztuczną inteligencję i żeby ona pozwoliła wam tworzyć jakieś teksty, jakieś zapytania i to po prostu mieć w Home Assistant. I drugą rzecz, którą już mamy dodaną w Home Assistant, to jest asystent, czyli jak wejdziemy na przykład sobie w przegląd, no to tu mamy taką ikonkę, nie wiem, rozmowy i to jest asystent. No i tutaj możemy coś wpisać, no i ten asystent nam odpowie. I tu standardowo jest asystent, który jest w Home Assistant, ale mamy możliwość również dodania asystentów, które są właśnie z zewnątrz i na przykład Gemini możemy również tutaj dodać. Jak to zrobić? Więc najpierw musimy iść do ustawień. Tutaj w ustawieniach jest osobny dział asystenci głosowi. No i tutaj klikamy, no i jesteśmy. I teraz tak, tutaj widzicie, standardowo jest Home Assistant i z tym no nic tam nie będę robił, ale chciałbym spróbować z Gemini. I tu jeszcze widzicie, że mam 287 encji udostępnionych. I teraz to wszystko ten asystent widzi, więc dobrze jest też zrobić tak, żeby tutaj był po prostu porządek. To, co chcemy, było udostępnione, a to, co nie chcemy, to żeby nie było udostępnione. Więc teraz przejdziemy do poprzedniego widoku i dodamy asystenta naszego z Gemini. Tak, nazwa to może być po prostu asystent, język chcemy polski, agent, jak mówiłem, może być Home Assistant, ale chcemy mieć naszego Gemini, ok? I czy preferuję lokalną obsługę poleceń. I to właśnie ja tego nie chcę, bo jeżeli polecenie się powtórzy, to on zrobi to samo. Więc czasami, nie wiem, w odpowiedzi może być wtedy to samo szybko, ale powie to samo, więc ja muszę jeszcze troszeczkę może potrenować z tym. Nie wiem, jakie są wasze czucia. Możecie dać w komentarzu, jeżeli już to stosujecie, ale ja tutaj to wyłączę i zamiana mowy na tekst. Na razie mam brak, chociaż to też możemy zrobić i to właśnie w tym innym filmie wam pokażę, jak to zrobić. Ja tutaj mam, jeśli chodzi o zamianę tekstu na mowę, już mam Google, ale to o tym nie będziemy teraz rozmawiać. Utworzymy i już mamy asystent polski i już to jest. Więc co teraz wam pokażę? No to wrócę tutaj do głównego widoku i klikniemy w ikonkę asystenta i asystent chcemy nasz nowy, czyli z Gemini i piszemy, jakie światła są włączone. Jak widzicie, włączone są następujące światła. I tak naprawdę wszystko się zgadza. Tak jest. Te wszystkie encje, które są light, są powłączane, więc to się zgadza. I teraz może na przykład zrobić wyłącz światło table 1. I światło się wyłączyło. Włącz, nie widzicie tego, no ale musimy uwierzyć, włącz światło table 1. I się włączyło. No zajmuje to około, nie wiem, 2 sekund może i to się dzieje, więc ten asystent tutaj naprawdę dobrze działa, ale no zakładam, że są jakieś minusy tego. Na przykład teraz robimy, jaka jest temperatura w living room. Albo nie będziemy pisać living room, tylko napiszemy, jaka jest temperatura w kuchni. Wydaje mi się, że ja mam tylko kuchnię, więc zobaczymy, co odpowie. W kuchni jest obecnie 20 stopni. W lodówce wynosi 1,5 stopnia, w zamrażalce minus 17,6. Wow! I widzicie, tutaj właśnie to jest to, że on przeleciał nasze encje. Tak, w kuchni, bo moje encje nazywają się tak, że mam powiedzmy sensor, potem mam nazwę obszaru, mam kitchen, no i potem nazwa, na przykład temperature i to jest, wygląda to, że to jest po prostu sensowne dla tej sztucznej inteligencji, dla tego czata, więc chatbota i on potrafi wtedy wyciągnąć wszystko. I fajnie, że nie wyciągnął więcej,
Może bym napisał, że nie interesuje mnie inna, ale może też nie byłem tak precyzyjny. Czyli w kuchni, czyli wszystko. A jaka jest temperatura w sypialni? W sypialni głównej. I widzicie, i znowu nie byłem dokładny, czyli nie powiedziałem, że czy w sypialni master bedroom, bo tak nazwane, czy mam nazwane po angielsku, a on tak odczytuje dobrze i potrafi to powiedzieć, gdzie co jest. Więc temperatura w sypialni głównej wynosi tyle. I teraz tak, on tego nie mówi, nie możemy z nim rozmawiać, ale mając dodane text to speech i speech to text, będzie taka możliwość. I to też nie jest tak, że to nie jest tak bardzo, nie jest proste i potrzebne są tego narzędzia, żeby nie wiem, jak używacie malinkę, to może to chyba, wydaje mi się, że to sobie nie poradzi, więc to też zobaczymy, ale póki co to widzicie, jak działa asystent, możemy o tym z nim rozmawiać i widać, że to wszystko dobrze działa. A jakbym przeszedł do normalnego Home Asystenta i zapytał się, jakie światła są teraz włączone. I widzicie, nie poradzi sobie z tym. I tutaj moc przewyższa to, że Gemini ma dostęp do naszych encji, przelatuje przez to i to dosyć szybko. Nie widzę jakichś wielkich opóźnień i potrafi nam ładnie odpowiedzieć. Tutaj wrócę do mojego asystenta, już nie ma historii i możemy się na przykład tutaj zapytać, co sądzisz o moim Home Assistant. I widzicie, też można z nim rozmawiać, całkiem to sensowne jest, więc spoko. Jakbyśmy na przykład zadali jakieś trudniejsze pytanie, ile zużyłem dzisiaj wody? I tutaj widzicie, tutaj nie ma dostępu do naszego zużycia wody. Wydaje mi się, że w jakimś stopniu mógłby to zrobić. Może zapytam się tak, jakie mam całkowite zużycie wody? Nie mam dostępu. A mam encję cold water i nie widzi. To teraz robimy tak. Ja zobaczę, jak u mnie nazywa się ta encja i może coś wykombinujemy. A może byśmy zrobili tak. Aha, nie jest włączony. I widzicie, czyli nie wszystko jest automatycznie włączone, ale dobra, teraz włączyłem i teraz spróbujemy jeszcze raz. I widzicie, pięknie to zadziałało. Nie musiałem być jakiś konkretny i znalazło wszystko, więc w takim razie powinniście sobie przejrzeć wasze encje, które chcecie używać, zapytywać, czy one są na pewno włączone dla asystenta, a jak nie, no to dodać. I teraz moje dzienne zużycie wody, mamy tutaj w energii, ale widzicie, nie jest to jako encja. Wydaje mi się, że trzeba byłoby po prostu stworzyć jako encję sensor i wtedy byłoby to dostępne. Też dziwne, że nie ma dostępu do tego dashboardu. No to widzicie, jak już można sterować tym Home Asystentem. Na razie to są w formie tekstowej, piszemy, odpowiada. W drugiej części, w kolejnej części przejdziemy do mowy i tu będziemy rozmawiać i zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. I również rzucimy odpowiedzi może na głośnik, a nie tylko na formie tekstowej. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Na dzisiaj byłoby to tyle. Dzięki za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Do następnego razu. Cześć!